Cześć! W dzisiejszym odcinku zwiedzimy przełęcz Przysłup, pogadamy o strategii marketingowej Orlenu na długie weekendy, zwiedzimy małą, dużą oraz bardzo dużą pętlę bieszczacką, napotkamy peleton Fiatów 126P, powiem dlaczego długi weekend należy omijać pod kątem zwiedzania Bieszczad, powiem o zagrożeniach jazdy za grupą obcych motocyklistów, a na koniec pozwiedzamy słowackie długie łupki. Zapraszam. W dniu dzisiejszym kontynuujemy wycieczkę po Bieszczadach. Ostatnią podróż skończyliśmy przed Leskiem, także tutaj zaczynamy na przełęcz Przysłup na drodze 28. Następnie robimy taką niepełną małą pętlę bieszczacką. Kierujemy się na dużą pętlę bieszczacką. Tutaj taka mała powtórka na obiad, później z powrotem taka bardzo duża pętla i w kierunku już Słowacji na nocleg. Zapraszam. Dzień dobry internecie. Jedziemy sobie obecnie małą pętlą bieszczacką w kierunku Leska. Droga, jak widzicie, no nie jest najlepszej jakości. Tak jak tam na mapie zaznaczyłem, taka trójeczka. Jest to taka droga lokalna należąca do małej pętli bieszczackiej. Także tam musicie trochę uważać, bo jest ona dosyć wąska i tak jak gdzieś mijają ciężarówkę, no to tak trochę na styk. Także to miejcie sobie na uwadze. Natomiast droga tak czy inaczej bardzo malownicza i warto się nią przejechać. W samym Lesku tutaj musimy przeskoczyć, że jak powiem, na drugą stronę rzeki. Mi oczywiście już brakowało paliwa, więc postanowiłem zatankować. No nie wiem, czy się z tym wcześniej spotkaliście na Orlenie, czy nie, ale ja mam taką sytuację trzecią już podczas tej podróży, że podjeżdżając pod dystrybutor PB95 jest informacja, że dystrybutor popsuty, nieczynny, czerwono-biała karteczka, że nie idzie zatankować, tak jak teraz tutaj widzicie na ekranie. I tylko mogę sobie 98 z tego dystrybutora zatankować, no więc musiałem się wycofać i podjechać pod drugi. Ale to jest taki motyw, że to już się trzeci raz z tym spotkałem i nie wiem, że to Orlen specjalnie nie robi na długie weekendy, żeby sobie odbić po prostu większe koszty pracy, czy cokolwiek, ale to samo mnie spotkało na SC do Wrocławia, a potem to samo jeszcze miałem na Górze Świętej Anny, też właśnie tam wracając na Poznań, także dajcie znać, czy też się z tym nie spotkaliście, bo to nie jest na wszystkich dystrybutorach, tylko taki jeden czy dwa, w zależności ile jest tych dystrybutorów, że jest po prostu nieczynne. To taka ciekawostka. My już tutaj dalej podążając drogą 28 właśnie wjeżdżamy na pętlę Przysłup. Bardzo fajna pętla, bardzo ciekawe zakręty. Wszystko fajnie, pięknie, tylko ten asfalt dałem tutaj czwóreczkę z tego względu, że gdzieniegdzie są jakieś łaty, jakieś tam dziury po drodze i trochę zapiaszczona ta droga, natomiast sama pętla jako kształt fajna, no i to musicie mieć na uwadze, więc póki co zostawiam Was z zakrętami.
Tutaj taki jeden komentarz do sytuacji drogowej, która ma miejsce. Zobaczcie, mam zakręt w prawo, po prawej posesja, z której wjeżdża samochód. Zawsze w takich sytuacjach sobie zwolnijcie. Wiadomo, ręka zawsze jest na klamce hamulca, ale po prostu tam nie dzidujcie. Przekołóżcie się trochę w prawo, w lewo, żeby dać szansę temu kierowcy, żeby was zauważył. Bo najczęściej w takich sytuacjach właśnie są wypadki, bo to albo ktoś z pola wyjeżdża, albo ktoś z lasu, albo ktoś na krzyżówce, albo jest jakaś droga dojazdowa. No i właśnie posesja to najczęściej tego typu przypadki są, więc tutaj uczulam. Jak widzicie, że coś podjeżdża, zawsze odpuszczajcie tą manetkę i wiadomo, ręka na hamulcu. A tymczasem podążamy sobie już w kierunku drogi 8.4 z Tyrawy Wołoskiej. Następnie, jak już dojedziemy właśnie do Ustrych Dolnych, będziemy się kierować dalej drogą 896, żeby zrobić sobie tą dalszą część małej pętli bieszczackiej. Góry aż do nieba i zieleni krzyk. Polna droga pośród kwiatów i złamany krzyż. Strumień skryty w mroku i zdziczały sad. Stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon. Zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad Otrytem, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielice, sam sypia nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. Zarośnięte olchą pola dawnej wsi. Kto je orał, kto je zasiał, nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płacz. Świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trupy na granicy dzielą nacje dwie. Dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie Beniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jego gniew. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. Moje Bieszczady. Także jedziemy sobie właśnie teraz
południową stroną Małej Pętli Bieszczadzkiej. Jest to droga 894 i tutaj jest pokazane, jak ona przebiega ze wschodu na zachód. I tak jak tam pokazałem na wstępie, ja ją oceniam na bardziej 3 niż na 4. Z tego względu, że pozostawia wiele do życzenia, można się zdziwić. Natomiast jedna rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, czasami tam jest pokazane, są wyboje. No i tak jak przeważnie jest przyzwyczajony do wybojów, no to dobra, po części pojedziemy, ale w pewnych sytuacjach jest tak, że droga jest tak sfałdowana przez korzenie przeważnie, że możecie się oderwać od asfaltu momentami, także takie IZTT się zaczyna robić w pewnym momencie. I rzeczywiście 2 razy mi się tak zdarzyło. Raz na prostej, więc tam jakieś bez paniki, ale raz to mi się stało przy wychodzeniu z łuku, co już nie było takie śmieszne. No, dupa mnie, że tak powiem, no, zarzuciła, kontratrakcja mi też co robić, no, ale tylko odkręciłem bardziej gazu, chwycił przyczepność, trakcję i pojechałem dalej, także się trochę zdziwiłem. Także tutaj na tym odcinku taka uwaga i też mam takie wrażenie, że właśnie jak się jedzie ze wschodu na zachód, to w kierunku zachodu bardziej ta droga już jest lepszej jakości. To coś tam zauważycie na filmie. Także takie wrażenia, jeśli chodzi o ten odcinek południowy Małej Pętli Bieszczadzkiej. Znajduję się obecnie na drodze 894, zachodnia część Małej Pętli Bieszczadzkiej, która się ciągnie głównie wzdłuż Jeziora Solińskiego. Bardzo fajny klimat, bardzo urokliwy, fajne widoki. Miał więcej czasu, to na pewno bym się tutaj zatrzymał i pokontemplował trochę. No ale no, czas nagli, więc ja się dalej udaję w kierunku drogi 893, by zacząć dużą pętlę bieszczadzką.
Tak, jadąc sobie tą drogą 893 w kierunku Cisnej, tutaj było ograniczenie 50, no i tak coś się spodziewałem, nie wiem, podświadomość czuła, że będą stali. Przy okazji Janosik też pokazał, że jest jakiś tam patrol, no i jest suszenie, tutaj złapali delikwenta. Ja akurat tam się za chwilę zatrzymałem kawałek dalej, żeby się wody napić, bo już czułem, że się powoli zacząłem odwadniać, bo ciągle jadę, żeby jak najwięcej przejechać do południa. No ale no, trzeba uważać, oczywiście weekend majowy, no to wiadomo, że pełno tych patroli będzie. No tak mówię, nawet jak jadę tymi 50 po tych Bieszczadach, to nawet mi się nie chce jakoś specjalnie tam odwijać, bo jakoś tak chilluję i się tym bawię. I w sumie o to chodzi.
tym momencie muszę powiedzieć, że ten odcinek drogi 893 w kierunku na południe i ten odcinek 897, no to póki co mi się najbardziej podobał. Fajne zakręty, fajnie się można poprzechylać. Dosyć dobrej jakości asfalt, głównie czwórka. Momentami wiadomo, jak to w życiu przechodzi na trójkę, ale w większości taka dobra czwórka bym powiedział, więc super i polecam. Także ta duża pętla bieszczacka no, zrobiła na mnie wrażenie. Fajne widoki, mnóstwo motocyklistów. Jak widzicie, non stop ktoś tam przelatuje, lewa w górę. Już na końcu to ręka bola od machania, już myślałem, że sobie jakąś plastikową postawię. Tu po prawej mijamy Straż Graniczną, pozdrawiamy chłopaków i dziewczyny. Albo dziewczyny i chłopaków, może w tej kolejności. Dalej mamy paradę motocykli jakąś, nie wiem czy to jest zorganizowany wyjazd, czy przypadek, ale na taką liczbę to chyba jakiś zorganizowany. Także trochę tutaj żeśmy sobie też pomachali. No i pięknie, ładnie, do momentu aż do tego miejsca nie dotarłem, gdzie zaczęły się korki. To był jakiś dramat po prostu, bo no nie mam nawet przejechać motocyklem, no zobaczcie jak ja się tutaj przebijam, co po chwilę się wychylam, chowam, nie ma jak przejechać. Natomiast jedna rzecz, słuchajcie, no planując wyjazd sobie w Bieszczady na tą przełęcz tutaj, na tej drodze 897, tam na górę, no to powiem tak, no ja osobiście odradzam, bo no jak pojedziecie samochodem, no to będziecie stać jak tutaj ci ludzie w tym korku. No i tak naprawdę nic nie zobaczycie i ta przełęcz wyżna, no to jest tak, wiecie, 2-3 godziny stania, wjedziecie na parking i tak jak tutaj widzicie i na tym się skończy, także ten korek nie tyle, że samochodów, tylko po prostu nie ma gdzie stanąć i przejeżdżając za ten parking motocyklem, no to już powoli zaczyna się wolność i zakręty. Także w Bieszczady tylko motocyklem, samochód sobie odpuśćcie, przynajmniej w długie weekendy majowe, albo w ogóle w weekendy, no bo jak to wygląda, no to widzieliście na filmie. Tutaj jeszcze taka sytuacja drogowa, która ma często też miejsce, też uważajcie, bo zwalniam za samochodem, zero, wiecie, hamulca, niczego, w ostatniej chwili kierunek, no chciałby się wyprzedzić z lewej strony, tak żebyście się nadziali, bo kiedyś mój kolega tak się załatwił, więc tutaj uczulam, jak to zwalnia nagle, no to tam się nie pchajcie, odczekajcie. No jadąc dalej, kolejny korek na parking, widzicie jak to wygląda, jadąc samochodem. My tutaj się poruszamy motocyklami i parę słów powiem o jeździe za grupą albo za innym motocyklem, kiedy ktoś jedzie wolniej, wy trochę szybciej i na co trzeba tutaj uważać. Jedna rzecz do tego kolegi, który jedzie przede mną, no na kaczorka jedzie, trochę te nogi ma takie rozchylone i ogólnie wiecie, no podczas jazdy jakoś super nie przeszkadza na jakichś tam prostych i tak dalej. Problem się robi jak są przewyższenia i są zakręty i na zwyczajnie świecie przy złożeniu można tą stopą zahaczyć, tak? Jest to niebezpieczne. A tutaj taka sytuacja, że ten kolega przed nim znowu już jedzie chopperem, no i tak jakoś to coś tam nie ogarnia tej maszyny, bo strasznie zwalnia na tych zakrętach, jakoś tam się super nie przechyla. No i nie znając, wiecie, wchodzicie z jakąś prędkością w zakręt, w zależności jaki to jest łuk i można się ładnie zdziwić, nadziać, wjechać w tego cyklistę, więc przy pierwszej możliwej okazji po prostu wyprzedzam, jadę dalej swoim tempem. Także jadąc w grupie z kimś obcym, bierzcie zawsze sobie na to poprawkę, zostawcie sobie te paręnaście metrów więcej, no bo jak kogoś nie znacie, to nie wiecie jak on jedzie, jak się zachowa, co zrobi. Tutaj normalna sytuacja, dojeżdżam do chłopaka, puszcza, jedź dalej, jadę do przodu. Gonię kolejnego, w cudzysłowie jakoś tam mówię, nie zajwaniałem, jechałem swoim tempem.
No i tutaj taka podobna sytuacja, że też sobie tam będzie kawałek prosty, no to wyprzedzę, mówię, bo on pewnie czeka za resztą grupy, więc to też tam nie ucieka. Także uczulam na tego typu rzeczy. A tutaj zobaczcie, kolega sobie skrócił zakręt i tak naprawdę lusterko prawie, że jak sobie przewiniecie, zobaczycie dokładnie, no to mówię, no ja chęc także bardziej do zewnętrznej, do lewej, żeby się złożyć i przeciwskrętem. Więc sobie zakręt, a on tak sobie po prostu wyszedł ze środka do lewej na maksa, no i tak troszeczkę nie, że na mój pas wjechał, a tam dużo nie brakowało, bo mentalnie się obudziłem, już kawy później nie potrzebowałem, także takie sytuacje na drogach też się zdarzają i na to na zakrętach trzeba mieć poprawkę. Nie tyle, że samochód was może skosić, ale też no, kolega zmotoryzowany motocyklista, nie? Także uważajcie na siebie. Mamy taką sytuację motocyklistów, którzy chyba pobłądzili, tak się trochę rozdzielili, jakby mieli zawrócić na tej drodze. No i niby nic szczególnego, bo tak też robimy, jak jedziemy w ekipę, czasem pobłądzimy gdzieś. No ale tutaj mam takiego kolegę, co próbował nawrócić, zjechał do lewej, no tylko niestety tam jest ze spadek, no już nie może sobie poradzić, żeby tego motocykla wycofać do tyłu. Musimy jakiegoś kumpla poprosić, no ten tutaj na podwyższeniu to już będzie miał łatwiej, bo zjedzie sobie do tyłu. I o tym zawsze pamiętajcie, że jak nawracacie, no to staracie się zrobić tak, żeby ten przód był zawsze pod górkę, a nie z górki, no bo w razie W zawsze idzie się cofnąć tyłem na spadku, a wyjechać do przodu, bo zawsze możecie odwinąć i wyjechać. Wiem, że się mądrze, ale też tak parę razy zrobiłem, jak byłem na Nordkapie, no to właśnie zrobiłem dokładnie ten sam błąd, co ten kolega. Tutaj tylko ja przy parkowaniu akurat. No ale to już innym razem wam powiem. W końcu przyszła pora obiadowa, więc postanowiłem zjeść sobie pstrąga smażonego z grilla. No i tutaj taka fajna knajpa się znalazła nad Soliną, niedaleko. Wszystko fajnie, pięknie, natomiast mnie samochód z tyłu zostawił, nie miałem jak bardzo wycofać motocykla, bo tam był rów melioracyjny. Nie miałem jak wykręcić, więc tylko do przodu. No i tutaj to, co właśnie przed chwilą wspominałem. Jak widzicie, nie zjechałem do końca w dół, bo bym go nie podniósł, znaczy nie cofnął do tyłu, a tak to na poziomo sobie go lekko cofnąłem, dokręciłem i bez problemu wyjechałem. No to jest a propos tego właśnie stawiania, parkowania i wycofywania motocykla. No także tymczasem cofamy się z powrotem, znowu na drogę 897, żeby się powolutku już zbierać w kierunku Słowacji, natomiast po drodze, tak jak w tym momencie widzicie, natrafiłem na peleton Fiatów 126P. Bardzo fajny widok. Zaiwaniali nieziemsko, bo mieli z górki
I tak myślałem, czy oni wyhamują na tych zakrętach, czasem któryś tam we mnie nie wiedzie, mówię, bo te hamulce pewnie tam popalone, bo tam biegami hamowali, no ale wiadomo, umiejętności kierowców są różne. No ale oprócz właśnie tak zwanych maluchów, no to były i Wołgi, Wartburgi, tam chyba jeszcze Seicento widziałem i nawet Volkswagen 1 tam się trafił z jakiegoś powodu. Także fajne wydarzenie. Tak przy okazji nieplanowanie spotkać. Fajnie to wyglądało. No i tutaj jak już dojeżdżam do tego ronda, co już raz jechaliśmy, no to odbijamy w tym momencie właśnie na Comanche na 897 i znowu się zaczęły fajne zakręty, fajne winkle, aż do granicy ze Słowacją. Taka sytuacja drogowa, gdzie jadę za samochodem, przed nim Porsche, tak non stop hamuje, nie wiem czy mu tam na złość robił czy nie, a potem się okazało, że jest jakiś tam zjazd takich tego typu samochodów, tam po lewej stronie parę sztuk stało, także tam nie zawsze ktoś coś robi na złość, tylko szuka miejsca, no i a propos tego właśnie, jak ktoś hamuje, no to uważajcie, bo może gdzieś tam szybko skręcić i nie wrzuci kierunku i może być problem, nie, także potwierdza się to, co mówiłem wcześniej, a tymczasem jadę dalej już w kierunku granicy ze Słowacją. Przekroczyłem właśnie granicę polsko-słowacką. No ten widok tutaj, jak się przez te Radoszyce minie, przez to przejście graniczne, no jest obłędny. No zobaczcie jak to wygląda. Wiem, że kamera tego nie odda, ale widok na góry, ta zieleń, ta przestrzeń, no to coś niesamowitego. No po prostu, jak mówię, zgrywałem ten materiał, to mówię, kurczę, ale tam było fajnie. Tutaj jeszcze taką sytuację drogową, zobaczcie, mówię, tylko strona słowacka, kierunek w prawo, żebym wyprzedził. Kolejnego wyprzedzam, elegancko, nie ma problemu. Zobaczcie, że przez cały film praktycznie po stronie polskiej nie było tego typu sytuacji, żeby ktoś mnie puścił. To jest to, co często wspominam, jak jeżdżę na Czechy, czy tam właśnie w Austrię, czy Słowenię, no to jest norma. Mówię, w Polsce to się rzadko, bardzo rzadko zdarza. Jak ktoś mnie puści, to przeważnie ktoś z zagranicy, nie? Ale to tak już prześmiewnie. Ale wracając jeszcze do Słowacji, no te łuki mają świetne, są takie długie, fajne, mówię, no można się tylko rozkoszować i podziwiać
i jechać w kierunku zachodzącego słońca. No jak widzicie, widok z drogi 575 jest obłędny w kierunku Świdnika. No tak to wygląda, pełna przestrzeń, fajnie, super to naprawdę wygląda, tylko podziwiać. Ja już się udaję właśnie w kierunku mojego noclegu do Świdnika. Na koniec sobie jeszcze zrobię tylko szybką fotkę z napisem Świdnik, żeby mieć jakąś pamiątkę. Oczywiście, żeby się dostać do noclegu, muszę znowu przeskoczyć przez szlaban, czyli zrobimy Ninja Enduro. Tak też właściciel powiedział, że mam zrobić, więc nie mam się przejmować, tak też zrobiłem. No i tak kończymy drugi dzień majówki w Bieszczadach. Ja zapraszam Was jeszcze na trzecią część, gdzie będę zwiedzał słowackie kąty. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!